pionierem londyńskiej kongregacji mesjańskiej, gdzie poznał swoją żonę Monikę, także żydowską uczennicę Jeszui. Mają 2 dzieci i 3 wnuków. Richard służył w kościele w ministerstwie wśród Żydów, CMJ tak się nazywa. Był dyrektorem Żydów dla Jezusa w Wielkiej Brytanii. Ta organizacja, która się nazywa Jews for Jesus. Obecnie jest starszym badaczem. Był dziekanem akademickim i dyrektorem studiów podyplomowych w Koledżu Chrześcijan Wszystkich Narodów, gdzie kontynuuje nauczanie Biblii hebrajskiej i studiów żydowskich obecnie. Jego doktorat został opublikowany pod nazwą Mapłowanie teologii Żydów mesjanistycznych, konstruktywne podejście. Proszę przywitać pana Bawani. Też po spotkaniu można, pan tam ma książki napisane, także tam te są akurat, trzeba za nie zapłacić, ale można też sobie zobaczyć. Także zapraszam serdecznie. Are you going to say it in English? Dziękuję. Thank you. Dobre wiecie, no? My name is Richard Harvey. Na imię Richard Harvey. Nice Jewish boy from London, England, Miły żydowski chłopiec z Londynu w Anglii, who tries to be a disciple of Rabbi Jesus. który próbuje być naśladowcą, uczniem rabina Jezusa. Where you have 2 Jews, Gdzie macie 2 Żydów, you have at least 3 opinions. są przynajmniej 3 opinie. I'm sure we will have lots of opinions here this evening. Jestem pewien, że jest wśród nas tutaj wiele opinii. If you don't disagree with me, Jeśli się zgadzacie ze mną, I'll have to argue with myself. będę musiał się kłócić z sobą samym. And you've given me a nice, easy subject. I dajcie mi jakiś łatwy temat. Mary, Mary, nice Jewish girl, Maryja, ładna, miła kobieta żydowska and or the mother of God. i albo matka Boga. Can you hear me okay? Czy wszyscy mogą go słyszeć? Can you hear my dear friend Andrew? Czy wszyscy mogą mnie słyszeć? Who is understanding a little of my English? Kto rozumie trochę z jego angielskiego? Not Australian. Who is mainly relying on Polish translation? Kto głównie polega na moim tłumaczeniu? I'll try to speak slowly. He wants to get rid of me. I'll try to speak slowly. Będę mówił powoli. And if you are interested in doing some homework, I jeśli chcielibyście zrobić pracę domową, if you give me the email address, I will send you the PowerPoint. jeśli dacie mi wasz adres e-mailowy, wyślę wam prezentację. I'm a lazy teacher. Jestem leniwym nauczycielem. I want you to do the work. Ja chcę, żebyście wy wykonali pracę. I'll ask some of the questions, Zadam kilka pytań, but I'm sure you all have different answers. ale jestem pewien, że są wśród was różne odpowiedzi. Can you see the screen okay? Czy widzicie w porządku ekran na ścianie? This is part of a series of our lectures. To jest część serii naszych wykładów. Yesterday was Jesus a Christian or a Jew? Wczoraj mieliśmy wykład na temat, czy Jezus był Żydem czy chrześcijaninem. My friend Aaron gave that lecture last night. Przyjaciel Richarda Aaron wczoraj był wykładowcą. Today our topic. Dzisiaj naszym tematem, Tomorrow I'm speaking again on what do Jewish people think about Jesus. dzisiaj naszym tematem jest to. Jutro Richard znowuż będzie miał wykład na temat, co Żydzi myślą o Jezusie. And the day after, Aaron with why do so many Polish people worship the God of Israel? Correct? A w środę Aaron znowu będzie miał wykład na temat, dlaczego tak wielu Polaków czci Boga Izraela. What right do I have, Jakie prawo mam, a foreigner jako obcokrajowiec from Britain, z Wielkiej Brytanii, to speak mówić to this congregation this evening? do tego zgromadzenia dzisiaj? None at all. Żadnego prawa. Please forgive my chutzpah. Przebaczcie mi moją chutzpę. Chutzpah is being a bit pushy, Chutzpa, wiecie, to jest takie bycie trochę nachalnym, but it's looking for engagement and relationship. ale również
szukanie kontaktu i angażowanie w komunikację. I'll speak for about 40 minutes Będę mówił przez około 40 minut with my friend Andrew, and we'll hand over for questions and discussion. i później otworzymy to na pytania i na dyskusję. But if you have a burning question, Ale jeśli macie jakieś palące pytanie, feel free to interrupt czujcie się swobodnie, żeby przerwać or write it down. albo zapiszcie je. This is my great-grandfather, To jest mój pradziadek, Edward Weiss. Edward Weiss. And that is my mother, Margaret. A ta dziewczynka to jest jego mama, Margaret. Elias was his first name, Elias miał na imię, to było jego pierwsze imię. born in Tarnów. Tarnów. Poland. Urodził się w Tarnowie w Polsce. My wife is also Russian Polish. A jego żona ma również korzenie z Polski i z Rosji. But my great-great-grandfather, Elias, was born in 1874 A jego prapradziadek urodził się 27 listopada 1874 roku at 89 Zwale. pod adresem Zawale 89 w Tarnowie. It's now an ice cream shop. Teraz jest tam lodziarnia, So I went in there. także poszedłem tam. I said, my great-great-grandfather was born here. Can I have the house back? Powiedziałem, mój prapradziadek urodził się tutaj, czy mogę dostać z powrotem ten dom? They said no, but they gave me a free ice cream. Powiedzieli nie, ale dali mi darmowe lody. Please forgive my bad sense of humor. Przebaczcie mój słaby poczucie humoru. Tarnów was a friendly place for the Jews. Tarnów był przyjaznym miejscem dla Żydów. They settled there in the Middle Ages. Oni osiedlali się tam już od średniowiecza. They were granted a charter in 1582 Oni otrzymali prawa to trade. And then about 900 Jews in 1765. I później widzimy, że 900 Żydów osiedliło się tam w 1765 roku, But half of the population were wiped out in 1939. ale prawie połowa z nich zginęła w 1939 roku. And it was used as a transit camp, so 40,000 were murdered or deported through Tarnów. I Tarnów był użyty jako taki tymczasowy taki obóz przejściowy, także 40 000 z nich zostało zamordowanych w 1942 roku lub deportowanych do obozów koncentracyjnych. 10,000 graves. Jest tam 10 000 grobów. When I go there, I'm warmly welcomed. Gdy udają się tam, jestem mile witany. You can still see the bema of the synagogue, the place where the Torah scroll is put. Cały czas jest tam miejsce, w którym zwykle jest ustawiana Tora w synagodze, The rest is destroyed. a cała reszta jest zniszczona. But my great-grandfather came into England in 1897. I mój prapradziadek przybył do Anglii w 1897 roku. Became an English citizen in 1906. Stał się obywatelem brytyjskim w 1906 roku. The king on the throne was Edward, Wtedy królem Wielkiej Brytanii był Edward, so he took the name Edward także wziął na siebie imię Edward. and reinvented himself as a nice English gentleman. I on, można powiedzieć, stał się takim miłym angielskim gentlemanem. Jolly good chap. Say again? Jolly good. English phrase. My great-grandfather on the other side was Hirschland. They were German Jews. A z drugiej strony moim pradziadkiem, czy prapradziadkiem był Hirschland, Antony Adolf Hirschland. I I oni tell the pochodzili story here. Yeah. tutaj jest historia i oni pochodzili z Niemiec. And I was brought up in the Reform synagogue, Ja wyrosłem w reformowanej synagodze, became a disciple of Yeshua as my rabbi in 1974. stałem się uczniem Jezusa jako mojego rabina w 1974 roku. I'm a nice Jewish grandfather now with 2 children and 3 grandchildren. Jestem małym, miłym żydowskim dziadkiem z 2 dziećmi,
dwojgiem dzieci i trojgiem wnuków. I did my PhD on the theology of Messianic Judaism. Mój doktorat jest na temat teologii mesjańskiego judaizmu. But when it came to Mary, Ale jeśli chodzi o Marię, it wasn't on my radar. ona w ogóle nie była w kręgu moich zainteresowań. There's just one mention of Mary in the whole book. W całej tej książce jest tylko jedna wzmianka o Miriam. O Oi, Maryi. oi, oi. Oj. So I'm not an expert on this subject. Także ja nie jestem ekspertem w tym temacie. I'm here to learn from you. Jestem tutaj, żeby się nauczyć od Was. In my 34 minutes and 25 seconds, I want to cover 6 points. W następnych 34 minutach, które mi zostały, chcę przejść z Wami przez 6 punktów. Which Mary? Jaka Maria? Polish Madonna or Jewish Miriam? Polska Madonna czy żydowska Miriam? Isaiah 7:14 and the virgin birth. Izajasza 7:14 o niepokalanym poczęciu. The family trees, the genealogies of Jesus, are they in conflict? Czy genealogie Jezusa są w konflikcie? Rediscovering the Jewishness of Mary. Odkrywanie żydowskości Marii And the message of Mary for today. i przekaz Marii na dzisiaj. No pressure. Okej, nie ma pośpiechu. Which Mary? Jaka Maria? Mary's a very popular name. Maria to bardzo popularne imię. Miriam is the sister of Moses in Exodus 15. Miriam była siostrą Mojżesza w Księdze Wyjścia 15 rozdziale. That's Mark Chagall's picture of Mary discovering baby Moses of Miriam discovering baby Moses in the bulrushes. A to jest po prawej stronie obraz Marka Chagalla przedstawiający Miriam, która znalazła Mojżesza w trzcinach. The Aramaic form is Mariam, Aramejskie słowem jest Maria. and in New Testament Greek and in the Greek of the Septuagint, it's Maria, Mary. Okay. A w Septuagincie i w nowotestamentowym greckim Nowym Testamencie to słowo jest Maria. Are you okay? I'm okay. Yeah, very good translator, isn't it? Yeah. Mary in Tanakh, the Old Testament. Maria w Starym Testamencie, w Tanachu. What does it mean? Co to oznacza? Nobody really knows. Nikt nie wie. If you say to your wife, you look nice and fat today, Powiecie waszej żonie, wyglądasz ładnie, ale grubo dzisiaj, you will not be popular. nie zdobędziecie popularności w jej oczach. But fatness is an aesthetic value of beauty in the ancient world. Ale otyłość była charakterystyką piękności w starożytnym świecie. So actually it means fat, beautiful. Także otyły oznacza piękny. But it could also be from the Egyptian word mari, meaning love. Ale on również może pochodzić od egipskiego słowa kochany, ukochany. Or even from the Canaanite Ugaritic word meaning the exalted one. Albo nawet z słowa ugaryckiego czy kananejskiego, które oznacza wywyższony, wywyższona. Nobody is quite sure. Nikt tak naprawdę nie jest pewien. But Miriam, the sister of Moses, was beautiful, Ale Miriam, siostra Mojżesza, była piękna, loved, była kochana and exalted. i była wywyższona. She was one of the women prophets in the Old Testament. Ona była jedną z prorokiń w Starym Testamencie. That's why Miriam or Mary is a very popular name in the New Testament. I to właśnie dlatego imię Miriam czy Maria jest tak popularne w Nowym Testamencie. There's at least 7 Marys mentioned in the New Testament. Jest co najmniej 7 Marii wzmiankowanych w Nowym Testamencie. Is anybody called Mary here tonight? Czy jest między nami jakaś Maria? You'll be very embarrassed. Ja pewnie zakłopotany. Mary, the mother of Jesus, Także Maria, matka Jezusa, the sister of Martha and Lazarus,
siostra Marty Lazara, Mary Magdalena, Maria Magdalena, Mary the mother of James and Joseph, Maria matka Jakuba i Józefa, Mary the wife of Cleopas, Maria żona Kleopasa, Mary the mother of John Mark, Maria matka Jana Marka and Mary of Rome, a woman living in Rome who is commended by Paul for her work in the church there. i Maria z Rzymu, która żyła w Rzymie i była zachwalana przez Pawła za jej pracę w kościele tamtejszym, Rzymian 16:6. This democratizes the name Mary. To, można powiedzieć, demokratyzuje to imię Maria. It takes away something of the mystique, the mystery. Nie. A w pewnym sensie to zdejmuje taką powłokę mistycyzmu z tego imienia. And forces us to deal with Mary as a real person. I zmusza nas, żebyśmy odnosili się do Marii jako do rzeczywistej osoby. Not just a theological idea. Nie tylko jako jakiegoś teologicznego pojęcia. So here's my big problem. Także tutaj jest mój duży problem. How do I speak into a Polish cultural context W jaki sposób ja mam mówić do polskiego kontekstu, do polskiego kulturalnego kontekstu, where Mary is such an important cultural symbol of national identity? kontekstu, dla którego Maria jest tak ważnym symbolem dla jego tożsamości. Correct me if I'm mistaken, Poprawcie mnie, jeśli się mylę, but as I understand it, the Virgin Mary's suffering is the essence of the Polish soul. ale według mojego zrozumienia cierpienia Marii, dziewicy Marii, są jakby taką esencją polskiej duszy, Of Polish culture, polskiej kultury, Polish Catholicism, polskiego katolicyzmu, Polish history, polskiej historii and of all Polish mothers. i nad wszystko polskich matek. She has been the most powerful symbol of Polishness since the painting of the Black Madonna, Our Lady of, how do you say it? Częstochowa. I knew it. Yes. Please forgive me. My first trip to Poland, I was on train from Tarnów to Warsaw, and we passed by this place. A jego pierwszą podróżą w Polsce było z Tarnowa do Warszawy i oni przyjechali przez Częstochowę. And I was very moved. A ja byłem bardzo wzruszony. I sense, but maybe I'm wrong, that Mary is more than just a person in the Bible. Ja czuję, może się mylę, ale Maria dla mnie jest, że Maria jest więcej niż tylko osobą w Biblii. For many Polish people, she is part of your national identity. I dla wielu ludzi w Polsce Maria jest częścią tożsamości narodowej. Throughout Poland's very turbulent history, Bo przez turbulentną historię Polski, the Black Madonna always stood as the epitome, the high point of Polish motherhood, loving and forgiving, protecting her children, who shared her grief in losing her son to a violent death on the cross. Czarna Madonna zawsze była takim epitomem doskonałego macierzyństwa, kochającego, przebaczającego, ochraniającego jej dzieci, które partycypują w jej smutku, w utracie jej syna wskutek gwałtownej śmierci na krzyżu. I'm very moved by the part that Mary plays in Polish culture and identity. Jestem bardzo wzruszony tą częścią, która przysługuje Marii w polskiej tożsamości narodowej. And I want to show my respect. I chcę pokazać mój szacunek. And please forgive me if I have a different view of Mary. I przebaczcie mi, jeśli mam inny wzgląd na Marię. How do I speak of Mary Jak ja mówię o Marii in the light of the Holocaust? w świetle Holokaustu? How is it possible to talk of the Jewish mother
of the Jewish Jesus here in Poland? Jak jest możliwe, żeby mówić o żydowskiej matce, żydowskiego Jezusa tutaj w Polsce? And for me as a Messianic Jew, Dla mnie, jako dla Żyda mesjańskiego, why do 2000 years of Christian anti-Judaism dlaczego 2000 lat chrześcijańskiego antyjudaizmu and Jewish non-acceptance of Jesus i żydowskiego niezaakceptowania Jezusa make it difficult? sprawia, że jest to tak trudne? And what is the way forward I jaka jest droga naprzód? to rediscover the Jewishness of Mary? Żeby ponownie odkryć żydowskość Marii. Have a look at that picture. Patrzcie na ten obraz. Mary, the Madonna, Maria, Madonna with the child, z dzieckiem, wearing the badge of the Jew. która ma opaskę z gwiazdą Dawida na ramieniu And also being threatened. i jest zagrożona. It's not easy To nie jest proste, to cross through cultural symbols żeby przeskoczyć symbole kulturowe to get to the heart of the matter. i żeby dojść do serca problemu. Let's try. Spróbujmy. So the prophecy in Isaiah, the Old Testament, chapter 7, verse 14. To proroctwo w Izajasza 7:14. Therefore the Lord your God will give you a sign. Bóg, Pan Twój Bóg da Ci znak. Behold Alma, the word is Alma, a young maiden, Oto Alma, po hebrajsku, czyli młoda dziewczyna. in Greek the Septuagint Parthenos. W Septuagincie, w greckiej Septuagincie to słowo jest Parthenos, Parthenos like the Parthenon in Athens. tak jak Partenon, czy Panteon w Atenach, Dedicated to the Virgin Athene, the goddess. dedykowany dla dziewicy Ateny, która była boginią. And his name will be called Emmanuel, God with us. I jego imię będzie Immanuel, Bóg z nami. It's a difficult passage. To jest trudny fragment. It's been a key debating point between Jews and Christians for thousands of years. Był główną kością niezgody czy debaty pomiędzy Żydami a chrześcijanami poprzez tysiące lat. Isaiah 7:14 is about an Alma, a young woman who is also a Parthenos who has not given birth and has not had intercourse. A Izajasza 7:14 jest o młodej kobiecie, która jest Parthenos, czyli dziewicą, która nigdy nie urodziła. This is Chagall's picture of the Madonna with child, who then becomes Jesus on the cross. To jest ponownie obraz Chagalla. Widzimy na nim po prawej stronie Madonnę z dzieckiem, i której po lewej stronie staje się Jezusem na krzyżu. There are several words that could be used to indicate a virgin. Jest kilka słów, które można byłoby użyć, żeby pokazać jej dziewictwo. Alma or Betula, Alma albo Betula. but the Septuagint, the Greek version, generally uses Parthenos to translate the word. Ale Septuaginta zwykle tłumaczy to słowo jako Parthenos. In Genesis 24, if you're interested, Rebecca is referred to by 3 different words. W Księdze Rodzaju, w 24 rozdziale, Rebeka jest określana używając 3 określeń. Naara, Betula, and Alma. Naara, Betula i Alma. But I'm going to jump through the words Ale zostawię na razie te słowa, just to bring the 2 passages together that we are familiar with. a chciałem po prostu te 2 fragmenty razem zjednoczyć, fragmenty, które każdy z nas zna. Isaiah 7:14 is picked up in the New Testament by Luke 1:34. Izajasza 7:14 jest cytowany w Nowym Testamencie przez Łukasza, ewangelistę, And Łukasza w 1 rozdziale 34 wersecie. the angel appears to Mary Widzimy tam anioła, który pokazuje się Marii, and says, "You will bear a son." mówi, urodzisz syna, And she says,
in Greek or in Aramaic, pos est tuto epe andra uginosko. How can that be, as I do not know a man? I ona mówi, w jaki sposób, skoro nie znam mężczyzny. So the clear reading of the passage is that Mary has not had intercourse with her husband Joseph. Także kontekst tego fragmentu jasno nam pokazuje, że do tamtego momentu Maria nie miała intymnego współżycia z Józefem, jej mężem. And this will be the miracle of the virginal conception. To będzie cud niepokulanego poczęcia. So when we study these passages, Także studiując te fragmenty, we're also aware that there are different family trees in Matthew's Gospel and Luke's Gospel. zdajemy sobie również sprawę, że są różne genealogie w Mateuszu i w Łukaszu, w tych dwóch Ewangeliach. There's always plenty of things to have an argument about. Zawsze wiele rzeczy, o które możemy się pokłócić, So przedyskutować. when I first became a disciple of Yeshua, Także gdy byłem początkowo uczniem Jezusa, a very common objection. miałem taką bardzo popularną obiekcję. How can you believe in Jesus? Jak można wierzyć w Jezusa? Even his family trees contradict each other. Nawet jego genealogie są sobie przeciwstawne. Matthew has 3 groups of 14 names. Mateusza ma 3 grupy, każda z nich 14 imion. And Luke has 70, or is it 72, or even 77 names, depending on which version you read. A Łukasza, genealogia Łukasza ma 72 albo nawet 77 imion, w zależności od jaką wersję studiujecie. Now, I wish I could show you my family tree. A chciałbym mieć tę możliwość, żeby wam pokazać moją genealogię, mojej rodziny. It goes back to about 1400. A ona idzie wstecz do XV wieku. Thousands of names. Tysiące imion. And we're not clear exactly where they fit. I nawet nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, w jakich miejscach tym imiona powinny być umiejscowione. In Jewish life, we do our theology through food and through family. A w życiu żydowskim my praktykujemy teologię przez rodzinę i przez posiłki. Matthew's genealogy is based on a pattern of 3 groups of 14 names. Genealogia Mateusza opiera się na 3 grupach, każda z nich ma 14 imion. 14 is a significant number. Numer 14 ma znaczenie. It's the number of the consonants that make up the name David. To jest liczba spółgłosek, z których składa się imię Dawid. David, Melech Israel, hi, hi, v'kayam. Do you know that song? Znacie tą pieśń? First song you learn in synagogue. To jest pieśń, którą się uczymy w synagogach. David, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 4. Hey, Vav, 6. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 4. 4 plus 6 plus 4, 14. Let me just explain that every letter in the Hebrew alphabet is Yes, a number. Tylko wytłumaczę po prostu dla tych, którzy może nie wiedzą, że w hebrajskim alfabecie każda litera ma przypisaną pewną liczbę. Okay? I stąd się to bierze to liczenie. So, 3 groups of 14. Jesus is descended from the line of David. Także te 3 grupy, każda z nich 14, pokazuje, że Jezus pochodzi z linii Dawida. 70 names in Luke, 70 imion w Łukasza, corresponding to the 70 nations of the world. które oznacza, czy odnosi się do 70 narodów na świecie. I know there's more nations than that, Ja wiem, że jest więcej narodów niż 70, but that is the traditional number of the nations of the world. ale to jest tradycyjna liczba dezygnująca ilość narodów na świecie. 70 was the number of translators of the Old Testament from Hebrew into Greek. 70 to była również liczba tłumaczy, którzy tłumaczyli Stary Testament na grekę. So, it can be worked out. Także nie można tego jakby dopasować. And in fact, it's better to say that Matthew's genealogy goes through the line of Joseph as the legal father of Jesus. I trzeba poprzestać na tym, że Ewangelia Mateusza pokazuje nam genealogię według ojca Jezusa, prawnego ojca Jezusa, czyli Józefa. And Luke's genealogy goes through the physical descent through the line of Mary.
a genealogia w Ewangelii Łukasza odnosi się do jego fizycznego drzewa, które się bierze z Marii. That's a 4th century answer. I to jest odpowiedź, którą byście usłyszeli w IV wieku. There's a PhD thesis there if you want to do some homework. A jeśli to Was bardzo interesuje, jest tam doktorat na ten temat. I want to rediscover the Jewishness of Mary. Ja chcę odkryć na nowo żydowskość Marii. There she is in the synagogue. Tutaj na tym obrazie widzimy ją w synagodze. A nice Jewish girl. Ładna, miła, żydowska dziewczyna. Everything that we really know about Mary goes back to her roots in the Hebrew Bible. Wszystko, co wiemy o Marii, bierze się z jej żydowskich korzeni, które mamy w Biblii. Here is a Madonna with the Judah mark on her chest. Tutaj mamy obraz Madonny z symbolem, ze znakiem Żyd na piersi And baby Jesus with the scroll of the Torah. i dzieciątko Jezus ze zwojem Tory. Here is a Franciscan painter Namalował to malarz franciszkański, trying to bring the Jewish identity of Mary back into the picture. próbując z powrotem przywrócić Marii jej żydowską tożsamość. Now, when we're talking about Mary, the main thing is she gave birth to Jesus. Gdy mówimy o Marii, główną rzeczą, którą mamy na myśli, jest to, że ona urodziła Jezusa. And if Jesus is the Messiah of Israel, A jeśli Jezus jest Mesjaszem Izraela and truly God in human form, i jest naprawdę Bogiem w ludzkim ciele, the more we understand of Jesus, im więcej rozumiemy o Jezusie, the more we understand of Mary. tym więcej będziemy rozumieć o Marii. We cannot put Mary apart Nie możemy oddzielić Marii from Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah. od Jezusa Mesjasza. We've got 10 minutes left. Mamy 10 minut. I'm going to jump a bit. Przeskoczę. I want to see Mary as the daughter of Zion, Chcę widzieć Marię jako córkę Syjonu, somebody who suffers with Israel, with her people. jako kogoś, kto cierpi razem z jej ludem, Izraelem. The daughter of Zion is the one who protests against God's allowing the destruction of Jerusalem. Jako córka Syjonu ona protestuje przeciwko zniszczeniu Syjonu, na które pozwolił Pan Bóg. And she cries out for the restoration of her people Israel. I ona woła, prosząc o odnowienie, przywrócenie jej ludu Izraela. This was an early Zionist picture, To jest wczesny obraz syjonistyczny, with the daughter of Zion looking for the return of the Jewish people back to Israel. gdzie widzimy córkę z Syjonu, która oczekuje powrotu Żydów. Mary is a picture of Israel. Maria jest takim obrazem Izraela. She's not just the mother of Jesus. Ona nie jest tylko matką Jezusa, She's a picture of the mother of all humanity. ona jest obrazem matki całej ludzkości. A picture of what humanity is like before we are redeemed from sin. Obrazem tego, czym jest ludzkość, zanim jest odkupiona z jej grzechu. And waiting for the coming of a Messiah who will die on the cross for our sin. I czekając na przyjście Mesjasza, który umrze za ich grzechy. But Mary was a Torah observant Jew. Ale Maria była Żydówką, która praktykowała prawo żydowskie, Torę. I won't read all the passage, Nie przeczytam całego tego fragmentu, but if you'd like to use Dr. Google or Mrs. Wikipedia, ale jeśli chcielibyście użyć doktora Google'a czy pani Wikipedii, you can translate it later. później możecie sobie to przetłumaczyć. But she's Torah observant. Ale ona była posłuszna prawu She kept the żydowskiemu. Sabbath. Ona na przykład trzymała się szabatu. She brings Yeshua to the temple to be
after his circumcision. Ona przyprowadziła Jezusa do świątyni, aby był obrzezany. And she follows strictly the law of the redemption of the firstborn. I widać, że ona trzymała się też prawa odkupienia pierworodnego. Mary was a first century Palestinian Jewish woman from Galilee. Maria była pierwszego wieku żydowską kobietą w Palestynie z Galilei. Not a Roman Catholic from Christian Europe. Ona nie była rzymskokatoliczką z Europy, Even from Poland. nawet nie z Polski. In her faith in God, it's shaped by the covenant that God made with Moses at Mount Sinai. A jej wiara była uformowana przez przymierze, które Bóg uczynił z Izraelem na górze Synaj. And it was expressed by the prayers and ritual and practice of the Jewish way of life. I ta wiara wyrażała się poprzez obrzędy i życie ówczesnych Żydów. But many of my Jewish friends don't agree. Ale wielu z moich przyjaciół żydowskich nie zgadza się ze mną. Because if you accept this understanding of Mary, Ponieważ jeśli pokazalibyście to zrozumienie Marii, you'll also accept my understanding of Jesus. jeśli zaakceptowalibyście to zrozumienie Marii, również musielibyście zaakceptować to zrozumienie Jezusa. So here am I in the middle of different opinions. Także jestem tutaj pośród różnych opinii. I don't agree with the Catholic view. Ja nie zgadzam się z rozumieniem katolickim, I don't agree with the Orthodox Jewish view. nie zgadzam się z rozumieniem żydowskim, ortodoksyjnym I don't always agree with myself. i zawsze zgadzam się ze sobą samym. But if you're ever faced with a choice Ale gdy mamy dokonać wyboru between A pomiędzy A or B, a B, choose C. wybierzcie C, Back to the Bible. czyli z powrotem do Biblii. The false Messiah, according to Jewish life, is born of a prostitute. Według żydowskiej tradycji fałszywy Mesjasz narodził się z prostytutki. And there's a counter narrative which opposes Mary because the Catholic Church was uplifting Mary. I jest on wynikiem, można powiedzieć, counterhistorii, czyli historii, która sprzeciwiała się tej koncepcji, która była lansowana przez Kościół katolicki, która wywyższała Marię. This was often because the church was persecuting the Jewish people in the name of Jesus. I to miało miejsce, ponieważ bardzo często Kościół prześladował Żydów w imię Jezusa. And the name of Jesus was often shortened from Yeshua to Yeshu. I imię Jezus bardzo często było skracane z Jeszua do Jeszu. And some people say that this was a short way of saying Yimasha Mozi Karon. May his name and his memory be blotted out. I Jeszu jest tak naprawdę akronimem, który mówi Mahesh Move Zichro, to znaczy niech jego imię i pamięć będą wymazane. I don't agree with this, but this was a time of sad persecution of the Jewish people in the name of Jesus. Ja się z tym nie zgadzam, ale to był czas bardzo intensywnych prześladowań Żydów z powodu Jezusa. Some people have even tried to find mention of Mary in the Talmud. Są ludzie, którzy próbowali znaleźć wzmianki o Marii w Talmudzie. Talmud is a large collection of Jewish discussion of the law. Talmud to jest duży zbiór dyskusji żydowskich na temat prawa żydowskiego. And some people have even claimed to find mention of Mary, the daughter of Heli, in the Talmud. I są ludzie, którzy mówią, że znaleźli wzmianki o Marii, córce Heliego w Talmudzie. I'm not convinced by that, Ja nie jestem co do tego przekonany, but if you're studying Hebrew, I can send you the passage. ale jeśli studiujecie hebrajski, mogę wam wysłać ten fragment. 5 minutes left. Mam jeszcze 5 minut. What's the message of Mary for today? Jaki jest dzisiaj przekaz Marii dla nas dzisiaj? If you want to understand who Mary is, Jeśli chcecie zrozumieć, kim jest Maria, look at Jesus. patrzcie na Jezusa. The more you look at Jesus, Im więcej patrzycie na Jezusa, the more you see why it was important for Mary to be his mother. lepiej zrozumiecie, dlaczego było tak ważne,
żeby Maria była jego matką. Here's two of my favorite pictures by Marc Chagall. To są dwa moje ulubione obrazy Marka Chagalla. The white crucifixion shows Jesus in the midst of the suffering of his people. Po prawej stronie, jak spojrzymy na ten obraz, widzimy ukrzyżowanie Jezusa pośród cierpienia Jego ludu. How could the church have de-Judaized Jesus? W jaki sposób, jak Kościół mógł oddzielić Chrystusa od Jego żydowstwa? And how could my people have lost sight of the Jewish Jesus being one of them? Jak moi ludzie mogli nie dostrzec, że Jezus jest jednym z nich? Just as it's happened with Jesus, Tak jak to się stało z Jezusem, so it's happened with Mary. tak samo z Marią. We have distanced Mary from her Jewish people. Zdystansowaliśmy Marię od jej żydowskich ludzi, From her Jewish humanity. od jej żydowskiej natury, ludzkości. We have turned her into the Queen of Heaven, Zamieniliśmy ją na królową nieba, but we have lost sight of her as the Queen of Israel. ale kompletnie umknęło nam, że ona jest królową Izraela. Mary's message is a wonderful message. I przekaz Marii jest cudownym przekazem. Can you read the Polish? If I can read Polish, I think so. I will try. Try. Should I read the whole passage? Okej, przeczytam to, okej? Jeśli ktoś może mówić. Wtedy Maria powiedziała: moja dusza wywyższa Pana, mój duch zachwyca się Bogiem, moim wybawcą, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swoich służących, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez wzgląd na miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomkom na wieki. I'm sure you all know that passage quite well. Jestem pewien, że znacie dobrze ten fragment. We call it the Magnificat. My nazywamy go Magnifikatem. It's a wonderful message. To jest wspaniały przekaz. That's the message for us today. To jest przekaz dla nas dzisiaj. Miriam rejoices that she has the privilege of giving birth to the promised Messiah. Widzimy w nim, że Maria raduje się, że ona ma ten przywilej, żeby urodzić obiecanego Mesjasza. Miriam glorifies God for his power, holiness and mercy. Maria uwielbia Boga za Jego moc, za Jego świętość i za Jego miłosierdzie. Looks forward to God. She looks forward to God to transform the world through the Messiah. Ona oczekuje na moment, w którym Bóg przemieni ten świat przez Mesjasza. The proud will be brought low and the humble will be lifted up. Dumni, pyszni będą poniżeni, a cisi pokorni będą wywyższeni. The hungry will be fled and the rich will go empty away. A ci, którzy są głodni, będą nasyceni, a ci, którzy są bogaci, pójdą z pustymi rękoma. And Mary praises God I Maria wielbi Boga, because he has been faithful to his promise to Abraham. ponieważ On jest wierny Jego obietnicy dla Abrahama. And she sees God's promise fulfilled in the birth of her son Jesus. Ona widzi, jak Boża obietnica jest spełniona w narodzinach Jezusa. If so, so what? Jeśli tak, to co? 42 seconds. 2 sekundy. If Jesus is the Messiah, Jeśli Jezus jest Mesjaszem, then Mary is Miriam, his Jewish mother. wtedy Maria jest Miriam i ona jest Jego żydowską matką. So what does it mean for you and me to accept Mary as the mother of Jesus today?
Co to oznacza dla Was i dla mnie, jeżeli zaakceptujemy Marię jako Matkę Jezusa dzisiaj? It means a lot. To oznacza dużo. It means that you and I are not on our own. Oznacza, że my nie jesteśmy sami. Mary was there first Maria była tam przed nami. when she received the good news of Jesus. Ona otrzymała dobrą nowinę o Jezusie. How does Mary's miraculous conception affirm the deity of Jesus? W jaki sposób to niepokalane poczęcie pokazuje boskość Jezusa? C.S. Lewis said that Jesus was either mad, bad, or God. C.S. Lewis, znany autor angielski, powiedział kiedyś, że Jezus był albo szalony, albo był zły, albo był Bogiem. The godness of Jesus is confirmed by the virgin birth. Bóstwo Jezusa jest potwierdzone przez Jego niepokonane poczęcie. Have you received the good news Czy Wy otrzymaliście tą dobrą nowinę? that Mary received? Czy przyjęliście tą dobrą nowinę, którą otrzymała Maria? It's free today. Ona jest dzisiaj za darmo dla Was. Dziękuję. Wow. Thank you.